Potrafi jednego take'a nagrywać tam 2 godziny, 3, ale jak już nagra tego take'a, to nie brzmi jak żaden inny take ever. Ten wers dalej mówi o tym, że mój dziadek przez problemy z alkoholem stracił życie i po prostu stwierdziłem, że to jest coś, co muszę powiedzieć na tym kawałku w tym danym momencie, bo to czuję. Wałęsa 80, dostałem taką, zobaczymy co tam w środku. Typowa rzecz, którą czyta raper. Typowo, wiecie, Weimar, wiecie, Wałęsa. Normalka. Witam serdecznie. Pierwszy raz usłyszałem o tym gościu już dłuższy czas temu, ale też pamiętam, że bardzo szybko wiedziałem, że będą z niego ludzie, bo pamiętam, że za jedną ze scen na feście jeszcze jakieś 1,5 roku temu usłyszałem, jak zacząłeś freestylować i myślałem, że skończy się, wiesz, na jakiejś takiej, powiedzmy, paplaninie, a byłem mega zaskoczony, jak dużo tam rzeczy było przekminionych i pamiętam, że zacząłeś się rozpędzać, nie wiem, czy to pamiętasz, ale ja dobrze zapamiętałem i miałem takie, kurde, ma to mega sens, mega się klei i naprawdę będą z niego ludzie, a to było jeszcze te 1,5 roku temu, a teraz jesteśmy już tuż po premierze twojego debiutu Kameleo i myślę, że to może być jedna z ostatnich okazji, żeby cię tak w miarę jeszcze łatwo dorwać, także witam serdecznie Wajma. Witam serdecznie, to ja. Muszę powiedzieć, że płyta Kameleo na pewno była dla mnie jedną z najbardziej świeżych ostatnio rzeczy, jakie słyszałem w polskim rapie i to bez lizania dupy naprawdę bardzo miło mnie zaskoczyła i gdzieś tam wiem, że przez wielu była wyczekiwana, ale właśnie dla mnie bardzo imponujące jest to, że tak jak wcześniej wspominałem, już dłuższy czas temu się do tego przygotowywałeś i było widać, że masz na to plan. Pamiętam właśnie jak wtedy nawet przy tym freestylu gdzieś tam się ciebie podpytywałem o twój debiut, to mówiłeś, że masz już trochę nut nagranych, że jest konkretny plan, że najpierw skończysz szkołę, potem wydajesz właśnie płytę i w sumie wszystko to spełniłeś i jesteśmy w tym miejscu. Punkt po punkcie. I powiedz mi, czy od początku miałeś plan na to wszystko? No takiego samego początku może nie, ale gdzieś tam jak zaczęło się robić poważnie, to ten plan się pojawił i trzymałem się go cały czas, no i dziś jesteśmy tutaj. Wydaje mi się, że warto sobie czasami coś zaplanować. Ale widzę, że ty jesteś w ogóle takim coraz bardziej świadomym artystą, jak teraz przed chwilą rozmawialiśmy, że chociaż dopiero co wydałeś płytę kilka dni temu, to już kminisz, co robić następnego. Tak i miałem taki moment, że po płycie przyjechałem do domu, zacząłem po prostu zastanawiać się, co dalej i stwierdziłem, że puszczę sobie ten album jeszcze raz. No i wychwyciłem już rzeczy, które na przykład mógłbym zrobić inaczej, czy coś i w pewnym sensie też nie można jakby robić w ten sposób, że jakby brać te kawałki jako, że one są słabe czy coś, po prostu wydaje mi się, że już widzę rzeczy, które zrobiłbym w przyszłości inaczej i pod tym kątem myślę a propos nowego albumu już teraz. Tak jak wspominałeś, gdzieś tam też dużo kawałków powstało już dłuższy czas temu, więc prawda, to jest taka płyta, która powstała bardzo długi czas, a akurat te pierwsze lata rozwoju artysty bym powiedział, że są tymi najistotniejszymi, nie? Bo przez 2 lata, niby kilkanaście miesięcy, 24 miesiące, a może się wydarzyć bardzo dużo, nie? I może się człowiek naprawdę zmienić, rozwinąć, dojść do innych wniosków. Więc ten rozstrzał czasowy słychać na tych numerach. Przynajmniej ja, jakby jak słucham tych kawałków, to wiem, że mój mindset na początku jest bardzo odmienny od tego, który miałem pod koniec gdzieś tam tworzenia tego. Rozumiem. Ale fajny jest po prostu ukazany jakoś tam między słowami obraz tej zmiany, tak mi się wydaje. A czy czujesz, że jesteś w jakimś sensie częścią takiego nowego pokolenia? Myślę, że fajnie to nazwali bracia Kacperczyk, pokolenie końca świata, które według mnie jest takim pokoleniem, które jest bardziej samoświadome, więcej kmini w ogóle, więcej planuje, tak jak mówiliśmy, ale też jest bardziej świadome na to, jak ważne jest nasze zdrowie psychiczne. Czy uważasz, że jesteś właśnie jedną z tych osób? No, z definicji, patrząc na to, co staram się reprezentować moją muzą, no to tak. Dzisiaj słyszałem właśnie rano w kanale sportowym, że mówiłeś, że tak, że chcesz być autorytetem też jako artysta. Potem jeszcze rozkminialiśmy ten temat z Wygusiem i no w zasadzie chcę, to jest taki wybór bardziej tego,
jak wygląda moja odpowiedzialność za moje teksty jako artysty, no bo z jednej strony to nie wybierasz sobie co kto zrobi, usłysząc potem te teksty, jak je zinterpretuje, a z drugiej strony musisz mieć na świadomość, że tworząc coś masz na kogoś wpływ i influence i też się zastanawiałem nad tym ostatnio i nad tym, co bym chciał przekazywać w swoich kawałkach i w jaki sposób. I co wykminiłeś? Wykminiłem, że potrzebuję chyba bardziej porapować, tak mi się wydaje. Trochę tych barsów. Okej, bardziej lirycznie. Tak, bo tak już na chłodno podchodząc fajnie, tak na spokojnie do tego albumu z trzeciej osoby patrząc, rzeczywiście w chuj eksperymentalny, melodyczny, świeży brzmieniowo i nie uważam, że warstwy lirycznej jakoś zabrakło, ale na ten moment wydaje mi się, że potrzebuje tego więcej po prostu moja twórczość. Rozumiem. Chociaż na tych kawałkach, jakby słuchując się, słychać co miałem do przekazania, jakie emocje mną kierowały. Ja też mam sobie, zapisałem parę takich wersów właśnie, które cię zapytam, ale to w późniejszej części. A teraz jeszcze od początku trochę klasyczne pytanie, ale myślę, że akurat w twoim przypadku to jest ciekawe, jak zaczęła się twoja zajawa na rap, bo wiem, że wspominałeś, że wcześniej słuchałeś popu. Słuchałem popu. Tak, i że dosyć późno w ogóle wpadłeś na rap. Słuchałem sobie Sylwii Grzeszczak gdzieś tam w radiu po prostu i się bumpowałem do tego, a żeby tak zacząć rapować, to na pewno już mówiłem to wielokrotnie, ale tak long story short, może jakoś tak było mi ciężko dosyć w roku 2019, jakieś duże, dziwne faski, przykre na bani miałem, nie wiedziałem sobie, jak sobie z tym poradzić. No i zacząłem słuchać rapu i jakoś gdzieś tam odnajdywałem w tym, powiedzmy, ukojenie i też zauważyłem, że to jest sposób jakby na to, że ci ludzie z tymi swoimi problemami jakoś sobie radzą przez tą ekspresję tekstowo-muzyczną. I stwierdziłem, że to jest idealny sposób dla mnie, jako że nie jestem mistrzem w rozmowie z ludźmi na ten temat, to po prostu ponawiałem sobie o tym na kawałku i ktoś sobie tego posłucha i może inaczej na mnie spojrzy. No i tak to się właściwie zaczęło wtedy. Okej, super. A wiem, że też bardzo ważna jest w ogóle dla ciebie twoja mama, którą często wspominasz w kawałkach. Prawda, bardzo istotna osoba to że jest. na Sun Festiwalu, jak się spotkaliśmy, to akurat był dzień, gdzie chyba ona miała urodziny i wszyscy śpiewali 100 lat. Dzień wcześniej miała urodziny i no, tam kilka tysięcy ludzi zaśpiewało jej 100 lat. Ten film, jaki jej potem wysłałem na Messengerze, pamiętam, że mega wzruszona była. Super, ale chciałem spytać właśnie w jej kontekście, jest dla ciebie bardzo ważna, to oczywiste, ale trochę inaczej zagajając, czy ona też od początku wierzyła w to przedsięwzięcie? Czy były jakieś wątpliwości na początku, żeby jej syn był raperem? Kurczę, wydaje mi się, że też to jest dla niej totalnie nowy świat, w który ona weszła mimowolnie, bo ja w nim egzystuję i to raczej tak jakoś naturalnie wyszło, że ja po prostu zacząłem robić te kawałki gdzieś tam, nie pokazując im ich za bardzo. Też nigdy się niespecjalnie też kryłem z tym, nie kryłem się nigdy z tym, że robię muzę, ale nie podchodzili do tego jakoś tak, że to jest mega istotne. No a potem się zaczęło robić poważnie. Mama rzeczywiście skapnęła się, że to jest real shit. Kiedy to było? Gdzie zaczęło się? Wiesz co, to był jakiś taki 2020 końcówka jakoś może? Chyba wtedy. Tak. No, wtedy to było i wtedy zaczęły się pojawiać jakieś propozycje z różnych wytwórni, jakieś wydawnicze rzeczy, już pierwszy sukces jakiś wyświetleniowi i mama po prostu skumała, że to jest moja rzecz i że to jest moje życie od teraz i bardzo, bardzo aktywnie w nim uczestniczy i jest wsparciem dużym dla mnie, więc doceniam to bardzo. To super. A dla ciebie chyba w ogóle są bardzo ważni ci bliscy, bo tak samo, nie wiem, Miąższu i Kaptur są z tobą tak naprawdę od praktycznie początku twojej drogi, jakiejś takiej większej i mam pytanie do ciebie, czy czujesz, że działanie z tymi samymi zaufanymi osobami też pod względem muzycznym, producenckim na przykład, to jest właśnie jakiś przepis na sukces? Przepis na sukces może nie, ale pewnego rodzaju komfort też, bo znając się z kimś bardzo długo macie wspólny język, który tworzycie i łatwiej jest po prostu tą fuzję po prostu styli połączyć i się dogadać jakoś w studio. Na pewno łatwiej mi się pracuje z zaufaną osobą niż z nieznanym mi realizatorem, kiedy wchodzę do studia i na przykład ja tak mam, że dużo łatwiej mi się pracuje w domu samemu, albo ewentualnie z takim miąższem, który mnie realizuje. No bo to po prostu jest to mój safe space i nie muszę się nigdzie śpieszyć, nie mam wykupionych godzin w studio.
nie mam jakiejś presji, po prostu robię, wypluwam z siebie rzeczy. Ale nie boisz się, że właśnie na dłuższą metę jednak praca z tymi samymi osobami sprawi, że będziesz w jakiś sposób bardziej jednowymiarowy? Może by sprawiła, gdybym tylko taka była praca moja, ale ja naprawdę poza tym, że robię w domu w swoim zaciszu z Miąższem na Miąższowni, nagrywam, to też jeżdżę sobie po różnych studiach, dobijam tylko aż do sesji, uczę się różnych rzeczy. Czyli też działasz z innymi osobami? Tak, poza tym wiesz, samo ten album, robienie go też mnie rozwinęło muzycznie, tak samo jak koncerty, tylko że w innej kwestii, bo koncerty mnie rozwinęły technicznie. Grając kilkadziesiąt koncertów mam już trochę inne spojrzenie na to, jak się robi muzę, a z drugiej strony kolaborowanie z jakimiś gołtami polskiej sceny też mnie nauczyło wiele rzeczy, jakichś takich, jeśli chodzi o ten kunszt muzyczny po prostu, o których ja nie wiedziałem, że można tak robić, albo po prostu dużo mi dał ten projekt ogólnie, nie? I praca z tymi ludźmi. No właśnie a propos tych właśnie gołtów, jak powiedziałeś, to pomimo trzymania się właśnie mocno producencko też ze swoimi ziomalami, no to mamy tutaj gościnki, o których mówiłeś w ogóle, że na początku miało ich nie być, że bardziej miało być solowo, ale ostatecznie mamy tutaj Okiego, Otso, Szpaka, Białasa, Sobla, Beteo, Bambi, jeszcze wiadomo twoich ziomali. Ksada i Luxa również. Tak, przepraszam, nie chciałem pomylić ksyw. I powiedz mi, jak rozmawia się właśnie z tak dużymi artystami o ficie w ogóle? Jak wychodziły te rzeczy? Właśnie, jakby się tak zastanowić, to mocne zestawienie jak na debiut, tak można powiedzieć. Najmocniejsze, jakie pamiętam. Chyba tak, ale jak to się stało, no to po prostu samo tak wyszło jakoś... Samo naturalnie po prostu los doprowadził do tego, że ja się z nim poznałem, pokazałem im swoją muzykę, oni się zajerali, stwierdzili, że to jest na tyle dobry album, że chcą to położyć tam swoje wersy. I wydaje mi się, że to też dla mnie te fity, jakie mi się udało zebrać, to jest pewnego rodzaju takie potwierdzenie tego, że rzeczywiście to, co robię, to jest coś poważnego i nie są to przelewki, bo udowodniłem sobie sam, że jeżeli takie osoby jakby aprowują ten projekt jako zajebisty, to rzeczywiście coś w tym jest chyba w tej mojej muzyce. Jak to się stało? Nie wiem. Po prostu się przecinaliśmy, gdzieś tam podsyłałem kawałki, tutaj po jakichś znajomych na przykład doszło do jakiegoś kontaktu i było tak, że po prostu pracowaliśmy nad numerami. Raz ja do kogoś przyjechałem, raz ktoś do nas przyjechał, raz w ogóle na przykład zdalnie dostawałem zwrotkę. Dużo zdalnych zwrotek dostałem. Chyba większość to było dograne tak, że wysłane mi po prostu. Ja też słyszałem, że mówiłeś, że tak in person to właściwie tylko chyba z Okim i Soblem? Tak. Żeby nie skłamać, tak. No, tak, tych powiedzmy większych, jak mówimy. A myślisz, że pomogło też to, że gdzieś tam przecinałeś się jeszcze jako właśnie hype man Japsona totalnie na też. koncertach? Wiadomo, bo trochę już byłeś w tym środowisku. Ja już się znałem, chociaż nie wiem, czy z Okiem nie miałem już Open DM-ów jakoś wcześniej, chyba przed tym, jak byłem hype manem, ale na pewno przecinając się z tymi ludźmi jakoś tam pojawiając się w środowisku już też zaznaczyłem swoją obecność, więc to na pewno też miało jakiś swój czynnik w tym. A która z tych osób, z którymi ostatnio działałeś, czujesz, że właśnie ma taką też mega zajawę na muzę? Z kim praca ci tak zapadła właśnie w pamięci? Mówisz, że rzeczywiście jakby osobiście no to z Okiem i Soblem, ale tam też się naradzaliście, nie? No tak. To jeśli tak biorąc pod uwagę te sesje na żywo, no to u Sobla byłem rzeczywiście dłużej, chyba 3 dni u niego tam siedziałem w studio i on ma naprawdę zajebisty. On jest perfekcjonistą w chuj i potrafi jednego take'a nagrywać tam 2 godziny, 3, ale jak już nagra tego take'a, to nie brzmi jak żaden inny take ever. No i ma też swoje jakby takie jakieś patenciki brzmieniowe, które mi w chuj zaimponowały. No, słychać po prostu to doświadczenie, jakby już wypracowywanie swojego gdzieś tam stylu. Ja też tą płytą słuchając jej można odnieść wrażenie, że to jest mixtape tak naprawdę, no bo na początku to miał być mixtape, ale stwierdziłem, że zdefiniuję to jako long play. No ale słychać, że jest raz taki, jest bardzo pomieszany, chaotyczny.
No, i zapomniałem, gdzie chciałem dojść z tą puentą, kurde. Do tego właśnie, co ci jakoś na przykład zaimponowało przy pracy? Aha, że jest chaotyczny. Zacząłeś opowiadać Kurde, no i za daleko zagapowałem się. Miałem zajebistą puentę, gdzieś zgubiłem. Właśnie to jest też jeden z moich problemów, że potrafię gadać i nagle zgubić pół zdania. Ale to ogólnie można ująć, że naprawdę dobrze ci się pracowało z Soblem. Zajebiście, tak. Szarot, Szymon. No mamy to. A powiedz mi, wiem, że już trochę o tym opowiadałeś, ale jakbyś mógł nam przybliżyć, jak w ogóle trafiłeś właśnie do składu Internazionali i no i może jak też teraz z perspektywy czasu wspominasz właśnie tę przygodę bycia hypemanem? To było tak, że Koza, ten, który kręcił ziomal klipy dla Chillwagonu, napisał do mnie, że dawaj stary, zrobimy coś do mnie na projekt, ja ci zrobię klip, ty dasz minutkę, zróbmy coś. No i kręciliśmy teledysk. Gdzieś tam przewinąłem mu temat, że zaczynałem rapować przez płytę Internazional. No i on powiedział wtedy, że słuchaj stary, żaba się zajara tematem, podrzucił mi go i tak zaczęliśmy pracować. No i tak jak mówiłem, bardzo mnie rozwinęły te 2 lata. I akurat dobrze się złożyło, że on wtedy poszukiwał hypemana, tak? To był, rozumiem, taki czas. Tak. Też wspominałeś dużo, że właśnie jak już zacząłeś słuchać rapu, to z tego wysokiego C, czyli gdzieś tam mocno też mainstreamowo i dużo Żaby na przykład słuchałeś. Prawda. I było to jakimś takim spełnieniem marzeń wtedy dla ciebie? No totalnie. Wtedy zacząłem sobie uświadamiać, że o kurwa, to jest, robi się ciekawy. No, to było coś niesamowitego, a potem działy się jeszcze bardziej niesamowite rzeczy i dziś siedzimy tutaj. Aż ciężko wierzyć, ile się potrafi zmienić w krótkim czasie. Przez kilkanaście miesięcy, prawda? No. A z tych osób, które już teraz są powiedzmy bardziej nowymi postaciami w tej rap grze, jak poznałeś się z Bambi? Mam takie pytanie, bo czuję, że jesteście taką częścią właśnie trochę, jeżeli to tak można powiedzieć, nowej fali w rapie, ale też chciałem powiedzieć, że no mocno się wbijacie, jakby wasza dwójka typowo i dużo też razem działaliście i jak ty się z nią poznałeś i jak w ogóle ci się działa z nią? I czy planujecie też jakieś nowe rzeczy? A nie powiem ci. Okay. Ale czekaj. Poznaliśmy się chyba przez to, że Bambi zaczynała robić już wtedy rzeczy z Leo i gdzieś tam usłyszałem jakieś dwie prewki, mówię, zajebiste, szarot, Miąższu, wyślij jej bity. I tak się złożyło, że Miąższu wyprodukował IRL-a. Ciekawe bardzo to było, że w ogóle ten numer stał się mega hitem, a ciekawostką, której ludzie nie znają, jest to, że na tym bicie wcześniej nagrał Kamzel. Kamzel to jest ziomek, który wcześniej kiedyś nawijał kawałki, teraz ma przerwę i to jest nasz znajomy, nagrał na tym numer i stwierdził, dobra, ja odpuszczam sobie ten kawałek, wyślij ten beat. Ten beat jest chujowy. Ten beat, możesz go tam wziąć sobie z powrotem. No i wysłał Bambi i Real Bank, kurwa, milion wyświetleń kolejne. Ciekawe ci teraz bije głową w ścianę po prostu, że nie wziął tego. Nie wiem, totalnie ten numer też inaczej brzmiał, ale to jest taka anegdotka, ciekawostka. A Bambi teraz szykuje swoją płytkę, właśnie ruszył preorder, polecam serdecznie zajrzeć. Może tam coś usłyszycie ode mnie, nie wiem. Musicie sprawdzić sobie sami. A Misia jest... Dziwne by było, jakbyśmy teraz nie usłyszeli ciebie. Tak. Po tym, co mówisz. Tak. No i co? W dobrym bardzo miejscu jest teraz Michalina. Myślę, że same po prostu sukcesy przed nią. Okej, a teraz przechodząc właśnie trochę stricte do tematu twojej płyty, Cameo. Jakie są twoje ulubione numery z tej płyty? Klasycznie chyba Cameo, tytułowy numer, bo z nim jest tak najwięcej wspomnień. W zasadzie wtedy pierwszy raz się spotkaliśmy z Ksadem IRL, jakby przyjechał do nas do Mińska. Wcześniej się znaliśmy chyba tylko przez Discorda. Nie spotkaliśmy się tak, żeby przyjechać, poznać się na dłużej i on wtedy przyjechał, miał się dograć do innego numeru w ogóle. Jego zwrotka miała być na Faraonii, ale finalnie mu się nie spodobało, zrobiliśmy Cameo. No i w zasadzie wtedy dopiero od tego kawałka zaczęło się, że ten zbiór kawałków, który był tylko zbiorem, zaczął przypominać jakoś tam szkielet płyty. Dlatego jest taki ważny i dlatego, że to było pierwsze nasze spotkanie i mamy z tego zajebiste wspomnienia. Tak poza tym... let me think.
Powiedziałbym anioł, ale chyba jednak nie ma mowy tak z tych nowszych, bo ma taki kurwa sznyt koncertowo rozpierdalający, że ja już po prostu... Z Otso? Czy tak, z Otso. Słyszę po prostu ten numer, jestem w stanie sobie zwizualizować koncert i co ja robię z tym kawałkiem na tym koncercie. To jest fajne, też ci powiem, że jak słuchałem tej płyty, to sobie wyobrażałem przy niektórych momentach i mówię, Stary. no to siądzie, to Na przykład istotną rzeczą, jaką się nauczyłem bardzo na tym, że byłem hypemanem i grałem koncerty, jest to, jak działa interakcja wokalisty z publiką, że na koncertach to jest często dialog po prostu, się wymienia tutaj coś, pytanie, odpowiedź. Akcja, reakcja. I fajnie jest budować tak refreny, które są hook, czyli najbardziej jakby zajmująca część piosenki musi być fajnie, jeśli jest taka, że słyszysz, od razu zapamiętujesz i wiesz, co będzie następnym wersem. I też ciężko jest taka granica cienka pomiędzy tym, żeby to było proste, a tym, żeby to już się stało za proste. Że Jasne. te rymy, żeby nie były takie, chociaż kurwa, czy ta forma jest aż taka ważna? No po prostu to ma banglać i chuj. No tak, po prostu widziałem oczywiście, jak na te refreny ludzie reagują. Tak, i nie ma mowy. Musimy mieć teraz odniesienie. Nie ma mowy. Chain chce nowy. Ja po prostu czułem dialog już wtedy, nagrywając ten super. kawałek. Ja myślę, że też to jest w ogóle bardzo ważną częścią w dzisiejszym hip-hopie. To, żeby właśnie myśleć o tym, jak to będzie wybrzmiewać na koncertach. Nie mówię, żeby teraz robić całą nutę mega właśnie rage'ującą, bo ludzie nie będą mieli potem oddechu na koncercie, ale rzeczywiście trzeba o tym chyba myśleć, co? Jeszcze tak po czasie, jak już opadł pył, kurz, to sądzę, że takim wnioskiem z tej płyty mogłoby być to, że za mało oddechu jest na niej. Okej, że za dużo się dzieje. Że wszystkie kawałki są... Za mało jest spokoju chyba. No ale to chyba zawsze tak jest, że już po fakcie stwierdzasz, że coś byś tam jeszcze zmienił, nie? Ale już koniec, Kameleo zostało zamknięte, już nic nie poprawiamy. Jak coś nie poprawiamy jak Kanie tam po tak, premierze. wymieniam kawałki po prostu. Teraz powiedz, jeżeli chcesz poruszyć taki temat, to fajnie, jeżeli nie, to śmiało powiedz stop albo pomidor, ale wyłapałem takie wersy w Heisenberg. Mogłem zostać takim zjebem w domu Melina i Wooda i tak on repeat. Tak. Zabił mi dziadka ten syf, zabrał mi brata ten syf. Muszę mieć kontrol. To są wersy, które mówią o tym, że byłem w pewnym momencie w życiu w takim miejscu, gdzie ocierałem się o środowiska dosyć nieciekawe, gdzie się pojawiały jakieś tam używki, dziwne akcje i ten wers dalej mówi o tym, że mój dziadek przez problemy z alkoholem stracił życie i po prostu stwierdziłem, że to jest coś, co muszę powiedzieć na tym kawałku w tym danym momencie, bo to czuję i to jest właśnie to opisują te wersy. Zabrał mi brata ten syf w takim kontekście, że miałem ziomeczka, który po prostu był normalny do czasu i to też przez używki, nie? I czułem, że po prostu byłem bardzo blisko tej granicy bycia w tym, nie? Jasne. Ale gdzieś tam się wtedy akurat jakimś cudem pojawiła muzyka i skupiłem się na czymś innym po prostu. No właśnie chciałem się ciebie spytać, co ci pomogło się od tego jakoś oderwać? Muzyka właśnie. To totalnie tylko, nie? Jakby muzyka nic mi życie. I chuj, to jest prawda i nie będę nawet gadał, że nie, bo ja już rozważałem różne dziwne scenariusze, co mógłby robić Wajma, gdyby nie był Wajmą. Pojebane rzeczy prawdopodobnie w Mińsku Mazowieckim. No, bez muzyki na pewno bym był pogubiony bardzo. Okej, a powiedz mi, co ciebie inspiruje w procesie tworzenia muzy? Są takie rzeczy albo artyści? Wszystko wokół, moje otoczenie, bo to... Inspiracją może być dosłownie wszystko, stary sen, nie wiem, twoja pierwsza myśl po przebudzeniu, jakieś nocne rozkminki, twoje życiowe sytuacje, ludzie jakich spotykasz, rzeczy, których się uczysz, jakieś, nie wiem, trudne decyzje i proces, jak je podejmujesz. Wszystko na co dzień. I ja mam takie... Też chciałbym jakby udoskonalać swoje umiejętności ubierania tego w słowa, bo... Emocji w słowa. Tak, bo dalej czuję, że mogę to robić lepiej i lepiej, a chciałbym lepiej. Chyba musisz czytać dużo książek. Chyba powinienem zacząć z powrotem. Bo ale wiedziałem, że przyszedłeś tutaj właśnie przyszedłem z książką i z gazetą. Wałęsa 80, dostałem taką, zobaczymy co tam w środku. Typowa rzecz, którą czyta raper. Typowo, wiecie, Weimar, wiecie, Wałęsa, normalka. Kiedyś czytałem więcej.
I chciałbyś do tego wrócić, gdzieś tam też wyłapałem. No, chciałem bardzo i w sumie sobie coś tam poczytuję. Może nie są to jakieś grube woluminy, ale czytam. Trzeba zacząć. Tak, tak. Kiedyś byłem totalnym molem książkowym, jak miałem, nie wiem, 9 lat czy coś. To ja siedziałem na przykład 8 godzin dziennie, czytałem książkę po prostu. Ale ja też mam o to do siebie pretensje. Ja pamiętam, że jeszcze w ogóle to się też łączyło z super ocenami w szkole i naprawdę Kiedyś to było było, super, co? a nagle wchodzi w gimnazjum, pierwsze jakieś tam kontakty z różnymi środowiskami i trochę to odchodzi na... Mi się wydaje, stary, że nasze mózgi są na tyle leniwe, że już żyjąc w dobie internetu i korzystając z takich, wiesz, ciągle masz telefon w ręce i scrollujesz pieprzone social media i twoje centrum nagrody w mózgu jest palone po prostu z dnia na dzień, twoja dopamina jest wyczerpywana i no jak masz już zmusić swój mózg do siedzenia i czytania i patrzenia na słowa na pustej kartce, bez obrazków ruszających się, migających, no to jest już mu ciężko. Prawda. Fajnie, że o tym mówisz. Stary, to jest prawda i problem największy, szczególnie stary, że ja też mam, ja odkrywam powoli swój umysł, jak działa i ja pierdolę, stary, ADHD to jest coś, co chyba po prostu było i nigdy tego nie widziałem, bo jak zacząłem zgłębiać temat, to nagle zauważyłem, że rzeczywiście to wszystko pasuje, że nie wiem, potrafię wejść do pokoju kilka razy dziennie i zapomnieć, po co wszedłem kilka razy dziennie. Ktoś mi się przedstawia i po 3 sekundach nie pamiętam, jak ma na imię. Jak ktoś mówi do mnie jakieś zdanie, ja po prostu mój mózg w połowie z tego zdania potrafi stracić koncentrację i skupić się na czymś innym. Ja myślałem, że po prostu jestem nieuważny, stary, ale to się okazuje, że to ma nazwę i definicję jakąś i da się w ogóle jakoś z tym walczyć i nauczyć żyć. I w ogóle książkę dostałem też od mojego ziomeczka, Brudne pranie się nazywa, właśnie o ADHD. I ja nie mówię, że mam ADHD, bo nie wiem, ale jeżeli mam, to tłumaczyłoby wszystkiemu jakieś rzeczy, zapominalstwo itp. I czytam ją sobie teraz, bardzo mnie zaciekawiła i polecam wszystkim, którzy mają jakieś takie wątpliwości na ten temat, tą książkę. To ja ci powiem, że też miałem takie podejrzenia w swoim kontekście o ADHD, ale byłem na terapii i ostatnio ją w ogóle skończyłem. I gdzieś tam podpytałem pani o ten temat i dowiedziałem się, że w sumie to tak nie zawsze musi być, że dużo podobnych rzeczy, czyli zapominanie pewnych rzeczy, utrata koncentracji i tak dalej, mogą wynikać też po prostu czasem z nerwów, z danej sytuacji, w jakiej jesteś. I na pewno ta terapia to też mogę polecić tutaj, że bardzo mnie uspokoiła i tak osadziła. I nagle te rzeczy trochę odeszły. Nie mówię, że jest zajebiście, ale trochę odeszły. Więc to nie musi jeszcze znaczyć, że masz ADHD. Totalnie. Ale no, może być dużo różnych podobnych powodów. Jasne, totalnie nie można też samemu siebie diagnozować, to jest głupota. Ale warto się przyglądać i być krytycznym wobec tego. Prawda. Ale też gdzieś tam wyłapałem, że jesteś w ogóle fanem podcastów. Chciałem powiedzieć, że ostatnio sobie fajną rzecz słyszałem, że tak jak mówimy tutaj, żyjemy w świecie, gdzie jest pełno bodźców, pełno sygnałów, ale dużo osób ma takie podejście, zwłaszcza mam wrażenie, tak po pandemii to się zaczęło dziać, że jest chaos i Boże, trzeba to jakoś szybko uspokoić i tak dalej, ale ja już zacząłem trochę łapać to spojrzenie, że nigdy już nie będzie chyba spokojnie, tylko będzie cały czas to tempo przyspieszać i właśnie fajne rzeczy ostatnio odsłuchiwałem na temat tego, że trzeba się nauczyć działać w chaosie i myślę, że to jest właśnie ważne, żebyś ty był efektywny i jednocześnie potrafił złapać ten spokój nawet w chaosie, bo myślę, że zwłaszcza jak jesteś artystą i się coraz bardziej rozwijasz, to wiesz, będzie tego coraz więcej. Więc myślę, że to też warto sobie na to spojrzeć, że dużo osób... Być spokojnym w chaosie. Ciężko powiedzieć, ciężko wymyślić jak. Tak. No, kwestia pracy nad sobą i kminienia, ale dobrze, że kminisz. Cieszę się. Kminie. A powiedz mi, w listopadzie wiem, że w tym miesiącu już właściwie w Polsce pojawić się ma Lensifo. Sprawdziłem, tak się wymawia podobno. Tak. Czy zamierzasz się pojawić na tym koncercie? Zamierzam jak najbardziej, totalnie. Że dużo właśnie gdzieś tam słuchasz ostatnio, wspominałeś o tym. Czy chcesz się gdzieś tam zakręcić i spróbować coś podziałać razem? Ja chcę przyjść na koncert po prostu, ale jeśli będzie okazja gdzieś tam, nie wiem, pogadać, to też zajebiście. To ci mogę sprzedać info, nie wiem jak to tam jest, ale wiem, że Oki na przykład też jest dużym jego fanem, więc jakbyście nagle razem wskoczyli na track z Lensim, no to stary. Taka trójca święta. Myślę, że to i w Polsce, i może za granicą, bo jakoś się obiło echem. To było coś. Więc powodzenia. Manifestujmy. Dobrze. A na co dzień kogo ty słuchasz w ogóle? Kurde, właśnie nie wiem, czy chcę, żebyś to sprawdzał, bo miałem jeszcze fajny krótki format posta. Dobra. Ale możesz mniej więcej z głowy. Dobra, to tak z głowy. Tak.
Ogólnikowo słucham sobie piosenek z lat 2000 i 90. O, Po prostu. okej. Czyli Takich są to starych też... hitów. Przestałem Ale słuchać są to rapu, no. rapsy, okej, Nie. czyli też popowe rzeczy. Pop, głównie pop i pioseneczki po prostu. Ja teraz nie, że zmęczyłem się muzyką, może nie tak, ale zmęczyłem się sprawdzaniem nowych rzeczy. Po prostu już Rozumiem. gdzieś tam, tak jak ci powiedziałem, zanim zaczęliśmy gadać, że siedzę, gram na konsoli i chuj, po prostu No ale nie chce mi się na ten moment, w tym momencie gdzieś tam sobie, mam taką playlistę, którą sobie odtwarzam teraz i nie szukam nowych rzeczy, słucham sobie starych. A jak przychodzi moment, gdzie robię płytę czy coś, no to gdzieś tam zaglądam w różne inne zakątki muzycznie i sprawdzam jakieś eksperymenty. Ale teraz słucham głównie piosenek z lat 90. i 2000 jakichś takich. to jest w ogóle duży problem tego, ile wychodzi teraz tej muzy, bo Za nawet dużo. w dzień, w który ty wydawałeś, to bardzo dużo płyt polskich 4 i nie albumy w tylko ogóle chyba. wyszło. Gdzieś tam nawet chyba byłeś na ficie u Aleszana, nie chcę Tak, skłamać. tak. No, jakby w tym samym dniu. Ja też mam z tym problem, że wiesz, czasami jest tak, że to nie chodzi też o to, żeby cały czas sprawdzać nowe, tylko czasami chcesz posłuchać tego, co ci siadło, nie? A nie, że coś ci się spodoba i okej, idę sprawdzić nową rzecz. Czasami, nie wiem, ja chcę sobie wrócić do Drake'a, na przykład ostatniej płyty i też A ja mam na za przykład nie bardzo przesłuchałem czasu. ostatniej płyty No to Drake'a. akurat to ci polecam. Tak? Jest to rzeczywiście, wiesz, gdzieś tam mainstreamowe, ale ja zawsze w sumie broniłem Drake'a. Byłem w tym obozie, który mówił, że to jest chyba mój GOAT. Nie wiem, nie chcę tak odważnie mówić, ale uważam, że ma bardzo szeroki skillset i potrafi i zarapować, i pięknie zaśpiewać, także No i jest no, po prostu Drake'em, taki więc- popstar. No. No tak, popstar, rapstar. Tak. No i w sumie ostatnie pytanie mam do ciebie. O, już. Tak. Z czego jesteś najbardziej dumny w kontekście albumu Kameleo? W kontekście albumu Kameleo najbardziej dumny jestem z tego, że pomimo mojej zdolności do niekończenia zadań, których zaczynam, to było pierwsze, które się udało skończyć i dopiąć do końca, dopracować. I dumny jestem z tego, że się udało, jak bardzo dużo mi to dało i jakie teraz mam możliwości w zasadzie. Super. Że dumny jestem po prostu z pracy, którą włożyłem ja i ludzie, którzy robili ten album. Okej, super. To w takim razie przypominamy o słuchaniu i sprawdzaniu Kameleo. Sprawdzajcie album Kameleo, najlepszy debiut w historii. I bardzo ci dziękuję, Wajma. Dziękuję również. Dzięki.